Hostel to upragnione dziecko Quentina Tarantino, a także Eli Roffa. Eli Roth jest tutaj widoczny w czarnej podkoszulce, oblany, domyślam się, szampanem. No wiadomo, zakończenie zdjęć. I tak, o tym dzisiaj właśnie powiem. Jak ta seria powstawała, skąd się w ogóle wziął ten pomysł, dlaczego Quentin pojawia się w 9 minucie pierwszej części oraz tak, czy te filmy rzeczywiście na siebie zarobiły, bo początek jest bardzo nieoczywisty. Otóż film, przynajmniej pierwszy, był reklamowany jako inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Oczywiście mam ciekawostki z IMDb, to głównie się o nie będę opierał. A o co chodzi? Otóż reżyser Eli Roth mówi, że znalazł taką stronę internetową, która reklamowała się jako wakacje mordercze, oferując użytkownikom możliwość torturowania i zabijania kogoś za cenę $10,000. Według historii w internecie opublikowano nagrania wideo przedstawiające przypadkową osobę wchodzącą do pokoju. Tak, i po prostu tam już ta osoba robiła swoje. Roth później pokazał stronę Quentinowi Tarantino i obaj rozwinęli pomysł na film. Tarantino i Roth powiedzieli później w islandzkim talk show, że nie mają pojęcia, czy strona internetowa była prawdziwa, czy nie. Zresztą na początku to miał być tylko i wyłącznie film dokumentalny. Otóż właśnie taki był pomysł, wakacje z morderstwem, taki miał przynajmniej początkowy tytuł, jednak podczas sprawdzania, podczas szukania informacji Eli Roth odkrył, że niemalże niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z ludźmi zaangażowanych w taki biznes, a on sam mógł narazić się na niebezpieczeństwo, gdyby zaczął wypytywać. Zamiast tego postanowił wykorzystać ten temat do fikcji. No i oczywiście reszta to już w tym momencie jest tylko i wyłącznie historia. Film postanowił umiejscowić na Słowacji. No i tutaj się zaczęło dużo problemów, ponieważ okazało się, że na Słowacji nie ma przemysłu filmowego. To, co wtedy było produkowane oczywiście tam w latach komuny, no to wiadomo, Czechosłowacja, no to cały przemysł filmowy później przeniósł się do Czech. No i rzeczywiście tam nie ma teraz możliwości. No wiadomo, Czechy to są bardzo prężny kraj, jeżeli chodzi o filmowo, począwszy od Mission Impossible przez Hellboya i tak dalej, i tak dalej. Tam rzeczywiście mnóstwo się tego dzieje, więc postanowiono nakręcić film w Czechach. No bo na Słowacji, jak mówiłem wcześniej, trzeba było to wszystko wymyślać od nowa, ściągać ludzi z zagranicy, sprzęt i tak dalej, po prostu to byłoby niekoniecznie warte. Wnętrze rzeźni zostało sfilmowane w działającym szpitalu psychiatrycznym w Pradze, zbudowanym w 1910 roku i kręcono je w skrzydle zamkniętym od ponad 50 lat. Był to konkretnie budynek 10. Był w tym budynku właśnie kręcono wiele scen, był miejscem, do którego trafiali najbardziej szaleni pacjenci. Jeżeli masz skojarzenia z którąś tam, bodajże chyba 4. albo 5. częścią Freddy'ego Krugera, to wiesz, o co chodzi. Piwnica była tak przerażająca, że Eli Roth zatrudnił kwartet smyczkowy grający muzykę klasyczną, aby było przytulniej podczas kręcenia. A w czeskim Krumlowie, gdzie to właśnie kręcono, gdzie w dużej mierze kręcono film, znajduje się Muzeum Tortur. Nawet jest taka piosenka Gabi Goldowa, ją bodajże śpiewała na krumlowskim zamku, czyli rzeczywiście jakoś tak. Więc nakręcono film w Czechach, ale powiedziano, ok, to jest jak najbardziej Słowacja i to rzeczywiście niby w porządku. No w porządku może dla Eli Roffa, ale niekoniecznie dla władz Słowacji. O tym będzie oczywiście troszeczkę za chwilę, bo tam było dużo kontrowersji, politycy się wmieszali w to wszystko i tak dalej, ale kiedy już rzeczywiście stwierdzono, ok, kręcimy i robimy to w Czechach i na Słowacji, no to był tak naprawdę dopiero drugi bodajże film Eli Roffa. No i stwierdzono, ok, no to ja będę się bawił konwencją, bo ja to lubię, będę puszczał oczko do widzów, będę puszczał oczko do tych, którzy się znają na straszakach, na horrorach, bo to rzeczywiście tak to jest. I na przykład główne trio naszych bohaterów, tutaj widać na zdjęciu jednego z nich w czerwonej koszulce, przebywa w pokoju 237. Jeżeli masz oczywiście skojarzenie z Lśnieniem Stanleya Kubricka, bardzo dobrze, bo to rzeczywiście był ten ukłon. Mówiłem wcześniej odnośnie Quentina Tarantino. Tak, pojawia się nie tylko i wyłącznie filmowo, bo w momencie, kiedy nasi turyści, a niechże tak będzie oczywiście, meldują się w hostelu, w telewizorze widać oczywiście Pulp Fiction jest odtwarzane, wiadomo Quentina, ale około 9 minuty filmu Quentin Tarantino pojawia się jako Niemiec z nagim torsem krzyczący przez okno. Więc widzisz, Quentin Tarantino również w tym filmie się pojawia. No oczywiście, że tak. Jest to gatunek gore, jak to woli rzeczywiście, więc no tutaj czerwonej farby musi się lać mnóstwo. I do nakręcenia filmu zużyto ponad 150 galonów tejże farby i jest to 3 razy więcej w przypadku pierwszego filmu Eli Roffa, Cabin Fever.
jeżeli sobie pomnożysz, a nawet w tym momencie tak bezczelnie zrobię to szybko, bo z tego co pamiętam, to 1 galon to jest 3,5 litra, więc 525 litrów czerwonej farby zużyto, więc rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo. No ale akurat ten film takiego gatunku, takiego podgatunku jest, że tutaj potrzeba dużo farby, to akurat musi być wykorzystane dosyć zawodowo. Pojawia się jeden Islandczyk tutaj. Przepraszam bardzo, ale próbuję przeczytać. Eyþór Guðjónsson, akurat rzeczywiście on, i rolę, którą on oczywiście odtwarza w tym filmie, napisał Eli Roth specjalnie dla niego, bo poznał go podczas konferencji prasowej przy okazji promowania filmu Cabin Fever, oczywiście na Islandii. Chociaż Guðjónsson był lokalnym przedsiębiorcą i byłym sportowcem bez żadnego doświadczenia aktorskiego, Roth był tak zachwycony jego charyzmą i urokiem, że obiecał, że pewnego dnia obsadzi go w filmie. Guðjónsson był zaskoczony, że gdy zobaczył, że Roth dotrzymał obietnicy i z radością przyjął rolę poza reklamą telewizyjną i poza oczywiście tą rolą aktorską. Nigdzie Guðjónsson do tej pory nie występował. Więc jak widać, rzeczywiście bardzo Eli Roth się przywiązuje i dotrzymuje słowa, i bardzo fajnie, bo rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ważne. Jak mówiłem, tych smaczków, tych rzeczy jest w tym filmie całe mnóstwo i oczywiście postanowili postawić na autentyczność do tego stopnia, że zatrudnili prawdziwe dzieciaki. No nie z ulicy co prawda, ale jakieś tam dzieciaki słowackie właśnie, czy tam czeskie do tego, żeby grały jako bodajże Bubblegum Gang, czyli gumy balonowej, tak, gang gumy balonowej, można tak powiedzieć. Taksówkarza też wzięli prawdziwego, ale okazało się, że taksówkarz, no, który miał się pojawić w scenie, w której podróżni po raz pierwszy wjeżdżają do Bratysławy, był tak pijany rano w zdjęć, że ekipa zastąpiła go trzeźwym kaskaderem, dublerem. Więc rzeczywiście było dosyć fajnie. I jeszcze na dodatek Jan Vlosak, czyli holenderski biznesmen, nie mówił ani słowa po angielsku, swoje kwestii uczył się fonetycznie. Co to znaczy? Że miał na kartce napisane powiedzmy I love you i napisane miał czytać I love you. To miał tak przeczytać, bo rzeczywiście tak to było. Nie jest to nic niezwykłego, to bardzo często zdarza się w filmach, że aktorzy nie znają któregoś języka, no i akurat się uczą, ale można tak jak najbardziej zrobić. Mówiłem już wcześniej, że wykorzystano 525 litrów farby. No i rzeczywiście Eli Roth spodziewał się, że film otrzyma kategorię NC-17. Co to jest? To jest tylko i wyłącznie taka, która pozwala film pokazywać w kinach prywatnych oraz w kinach, które pokazują filmy tylko i wyłącznie dla dorosłych. Niekoniecznie horrory, chodzi mi raczej o tę w drugą stronę, no ale okazało się, że nic takiego. MPAA, czyli urząd, który właśnie przyznaje certyfikaty, dodał od razu R-kę, czyli film od 18 roku życia, tak rzeczywiście jak nie Quentin, tylko Eli Roth chciał. Dokonał później kilku drobnych edycji, ale pozostawił one najbardziej ekstremalną przemoc i krew nietkniętą, więc rzeczywiście działo się dosyć dużo, ale mówiłem już wcześniej, że film no, niekoniecznie spodobał się Słowakom oraz Czechom, przez to jak ukazany ten kraj był, no bo tam rzeczywiście jest mówione, człowieku, jedź do Bratysławy, tam w ogóle nie ma ludzi, od czasów wojny chłopy wyginęły i nie ma. Tak sobie myślę, okej, no wojna, no wiadomo, troszeczkę już minęło lat od zakończenia II wojny światowej, a tutaj akcja się dzieje w latach 2000, no niekoniecznie. No i to spowodowało, że politycy się bardzo oburzyli. Wydanie filmu wiązało się z silnymi skargami ze strony Słowacji oraz Czech. Słowaccy i czescy urzędnicy byli oburzeni przedstawieniem ich krajów w filmie jako nierozwiniętych, biednych i nieuprawionych terenów cierpiących z powodu wysokiej przestępczości, wojny i prostytucji, obawiając się, że zaszkodzi to dobrej reputacji Słowacji i sprawi, że obcokrajowcy poczują się tam niebezpiecznie. No nie wiem jaka jest reputacja Słowacji, ale chyba jest całkiem dobra i rzeczywiście ten film tego nie zmienił. Słowacka Izba Turystyczna zaprosiła Rotha na opłaconą wycieczkę do ich kraju, aby mógł zobaczyć, że nie składa się on z podupadłych fabryk, gett i dzieci zawijających dla gumy do rzucia. Tomasz Galbawy, słowacki poseł z ramienia Słowackiej Unii Demokratyczno-Chrześcijańskiej, amen, skomentował: jestem urażony tym filmem, myślę, że wszyscy Słowaccy powinni być urażeni. Broniąc się, scenarzysta Eli Roth powiedział, że film nie miał być obraźliwy, argumentując, że Amerykanie nawet nie wiedzą, że ten kraj istnieje. Co no niestety jest smutne, ale mi się wydaje jest prawdziwe, bo nawet widziałem niejednokrotnie
w kinie, w filmach po prostu, że Amerykanie nie wiedzą, nie dość tego oczywiście, że flagi są mylone i tak dalej, i tak dalej. Mój film nie jest dziełem geograficznym, ale ma na celu pokazanie ignorancji Amerykanów na temat otaczającego ich świata. Roth wielokrotnie argumentował, że pomimo teksańskiej masakry piłą mechaniczną i jej licznych kontynuacji, ludzie nadal podróżują do Teksasu. Oczywiście ja się z tym zgadzam jak najbardziej. Aczkolwiek nie przekonuje mnie, że pokazać ignorancję Amerykanów. Nie, no mi się wydaje po prostu, że tak było wygodnie i akurat, że wybór padł na Słowację, no to życie po prostu tylko i wyłącznie. To, że Amerykanie to są tępe dzidy, to jest swoją drogą rzeczywiście. Jeżeli chcesz, to odszukaj quiz, czy jesteś mądrzejszy niż 10-latek, a tam jest akurat jedna z piosenkarek country, wypowiada się na temat Turcji i Węgier, to dokładnie będziesz wiedzieć, o co chodzi. No ale rzeczywiście tak się stało, no i po prostu to tu dużo mówić. Sceny, bardzo ważne. Eli Roth stwierdził, że sceny rozgrywające się w amsterdamskim domu publicznym i sceny w słowackiej rzeźni są do siebie równoległe. To jest paralela, przy czym pierwsze są skrajnym spojrzeniem na miłość, a drugie skrajnym spojrzeniem na przemoc. Więc rzeczywiście, jeżeli tak na to popatrzymy, to oczywiście, że tak. Tutaj się nic można powiedzieć, nie różni. To jest akurat to samo, tylko że przeciwnie, jakby to powiedziała moja ulubiona posłanka, czyli Renatka Beger. Oczywiście, że tak. Jeżeli jeszcze w ogóle nie było dane Ci zobaczyć filmów, to tutaj widzisz, że je za mną, ale w opisie, a także w przypiętym komentarzu wrzucę link do tych filmów na Amazonie. Możesz sobie kupić i zobaczyć rzeczywiście, jak to wszystko wygląda. Było poważnie w tym filmie, bo oczywiście nie obyło się bez kontuzji. Wiadomo, że to się czasami zdarza w filmach akcji, ale no jak widać w horrorach również, bo około 44 minuty po tym, jak Josh, w tej roli Derek Richardson, ma przeciętne ścięgno Achillesa, samo wspomnienie tejże sceny po prostu sprawia, że jest grubo. Większość jego krzyków jest prawdziwa. Podczas gdy wił się z bólu, aktor przypadkowo podniósł krzesło i uderzył nim swoją stopę, prawie rozłupując palec u nogi na pół. Więc rzeczywiście nie jest to nowość. No, Władca Pierścieni też tam było, kiedy rzeczywiście Sean Bean kopnął w kamyk i złamał palucha, więc krzyczał. Ale takich rzeczy było dosyć sporo. Między innymi na przykład Jennifer Lim. Oczywiście, że tak. Była to aktorka, która w tym filmie odtwarzała poparzoną dziewczynę. Nałożenie makijażu Jennifer Lim poparzonej twarzy, zwisających oczu zajęło kilka godzin. Makijaż był tak realistyczny, że kiedy po raz pierwszy spojrzała na siebie w lustrze, po jego nałożeniu zaczęła płakać. Powiedziała, że rozumie, dlaczego jej postać popełniła to, co popełniła, widząc skutki tortur, które ją poddano. Więc rzeczywiście film bardzo jest obrazowy. Jeżeli jeszcze nie było Ci dane zobaczyć, uwierz mi, naprawdę to, że powiedziałem, że 525 litrów czerwonej farby, tak, ale to wszystko widać, to rzeczywiście wszystko jest poważnie i wszystko jest bardzo zawodowo zrobione. Jak się łatwo można oczywiście domyśleć, scenariusz się zmieniał. Otóż oryginalny scenariusz kończył się porwaniem córki holenderskiego biznesmena przez Paxtona, kiedy odjeżdżając pociągiem zakrywa jej usta, aby nie krzyczała. Nie jest jasne, czy próbuje jej pomóc, czy zamierza ją skrzywdzić. To niejednoznaczne zakończenie zostało zmienione w filmie, ponieważ widzowie podczas pokazów testowych uznali, że zakończenie jest zbyt mroczne i niewystarczająco satysfakcjonujące. Eli Roth nakręcił następnie zakończenie, które znalazło się w ostatecznej wersji, kiedy rzeczywiście Paxton dopada tego holenderskiego biznesmena i robi swoje, aczkolwiek obydwa zakończenia są dostępne na DVD, czy na Blu-ray, więc spokojnie możesz sobie zobaczyć. Oczywiście drugi film, ale szturmem naprawdę podbił kina. Budżet $4,8 miliona, więc jak na Hollywood po prostu to są miedziaki, to jest nic. Ale film zarobił ponad $82 miliony i to w tym momencie mówię tylko i wyłącznie o kinach. Więc domyśl się, jak to wyglądało, kiedy ten film jeszcze trafił później na DVD, Blu-raye i w końcu na VOD, czyli na wszelkiego rodzaju Netflixy, Disney Plusy, czy tam Showmaxy albo inne Maxy. Więc dosyć poważna kasa popłynęła. A co się dzieje w Hollywood, kiedy włoska firma Mamonna, Casucci i Szmal się zgadza? Oczywiście, że tak. Kiedy ta firma się zgadza, no to kręcimy drugą część. Jak najbardziej. Po raz wtóry powróciła do Czech, tam też kręcono, więc chyba rzeczywiście to stwierdzenie Rotha, że to nie to, że chciałem pokazać, że Słowacja jest beznadziejna, to raczej chodziło o to, żeby pokazać, że Amerykanie są beznadziejni. No chyba przemówiło rzeczywiście do słowackich i czeskich polityków.
zaczął jak najbardziej. On lubi się Eli Roth bawić konwencją, tym bardziej, że akurat wtedy kręcił 2 filmy. Powiem o tym oczywiście za chwilę, ale przy okazji pierwszej części filmu Hostel Eli Roth dostał pewną krytykę odnośnie tego, że było mnóstwo kobiecej nagości w tym filmie. Więc co robi Eli Roth? Pokazuje, powiedzmy, środkowy palec i jak najbardziej. Pierwsza scena nagości, która pojawia się w tym filmie, jest to jak najbardziej całkowity nagi facet. Więc Eli Roth mówi: proszę bardzo, sprawdzam i jest super, jest dobrze. Oczywiście wiadomo, że druga część jest kręcona przeważnie w myśl zasady więcej, głośniej, mocniej. Więc skoro pierwsza część miała budżetu niespełna 5 milionów dolarów, tutaj mamy budżetu już 10 milionów dolarów, ale to nie przeszkadzało. Naprawdę to nie przeszkadzało, bo widzowie pokochali tę część również. Film odzyskał 3-krotnie swój budżet w momencie premiery kinowej. Czyli, no co tu dużo mówić, tak, jak najbardziej. Pierwszy, domyślam się, weekend i już było rzeczywiście fajnie. Łącznie oba filmy Hostel kosztowały łącznie 15 milionów dolarów i zarobiły łącznie 115. Więc po prostu bardzo duży, co czyni film Hostel jedną z najbardziej dochodowych serii horrorów. Oczywiście chodzi o to, że jest przeliczana kwota, jaka wydana. No wiadomo, że skoro mamy ogromne produkcje, tam za 100-200 milionów, mówimy: wow, film kosztował 200 milionów dolarów, ale zarobił miliard. No okej, ale to wtedy przeliczamy sobie, że 200 i miliard to jest, powiedzmy, 5 razy tyle. A skoro tu mamy 15 milionów i 115, no to jest rzeczywiście przelicznik troszeczkę inny. Co prawda nie 10 razy, no ale można powiedzieć, że 8 razy to się rzeczywiście wszystko się zgadza. No bo musiało być oczywiście. I tym razem Eli Roth stwierdził: ok, w pewien sposób pójdziemy i ten film będzie również na faktach. Otóż nie tak jak przy okazji poprzedniej części, ale jedna z postaci, czyli pani Batory, w tej roli Monika Malaciowa, która kąpie się tak jak najbardziej, w czerwonej farbie dziewicy, jest oparta na prawdziwej kobiecie, Elżbiecie Batory, zwanej również krwawą hrabiną Węgier. Tutaj teraz jest 20 stron oczywiście odnośnie tego, kim była hrabina Węgier, ale dziś tutaj, proszę bardzo, zaraz pojawi się, możesz przeczytać sobie, zapauzować i będziesz wiedzieć. Więc tak, to jest taka sama prawdziwa postać, jak, umówmy się, jak powiedzmy Dracula, który był, powiedzmy, prawdziwą postacią, ale to, co już rzeczywiście opisał Bram Stoker, już niekoniecznie akurat tak się stało, ale Eli Roth dał sobie radę, bo powrócił oczywiście, oprócz tego, że na fotel scenarzysty, to także reżysera, jest w tym filmie, nawet pojawia się aktorsko, a to naprawdę nie on, tylko jego głowa. No ale to akurat często ludzie mylą ją z głową Quentina Tarantino, ale Roth mówi: nie, to nie jest Quentin, to jestem ja. Quentin pewnie, że się powraca, że się powraca z kolejną sceną z Pulp Fiction i jak najbardziej jest równy, ale chyba rzeczywiście dobry wpływ Quentin Tarantino miał na Eli Rothie, na reżyserze tego filmu, ponieważ zaszczepił w nim: stary, jak coś chcesz zrobić, to idź i to zrób. Niech ci nikt nie mówi, że się nie da. Dlatego miał swoich idoli, a właściwie ma swoich idoli aktorskich Eli Roth i co zrobił? Proszę bardzo, pewnie źle wymówię, ale bardzo mi przykro. Edwige Fenech wróciła z aktorskiej emerytury, aby zagrać rolę pani profesor. Eli Roth, wielki fan Fenech, spotkał ją w Rzymie podczas trasy promującej film Hostel, pierwszą część, i zapytał ją, czy kiedykolwiek rozważałaby ponowne zagranie. Fenech, obecnie odnosząca duże sukcesy producent i dystrybutor filmowy we Włoszech, powiedziała Rothowi, że zagra tylko dla niego, więc Roth specjalnie napisał dla niej rolę. Podobny kasus jak przy okazji filmu właśnie pierwszego i tej roli dla tego Islandczyka, o którym oczywiście była mowa, ale to nie była jedyna osoba, która powróciła z emerytury. Otóż Luke Merenda również wrócił z emerytury, aby zagrać detektywa w tymże filmie. Eli Roth jest wielkim fanem włoskich filmów Merendy z lat 70. Tutaj pada kilka tytułów, ale przepraszam bardzo, nie będę próbował nawet włoskich tytułów wymawiać, i poprosił go o zagranie tej roli. Merenda zadzwonił do Edwige Fenech, oczywiście, że tak, i zapytał ją, jak podoba się jej praca z Rothem, a jej odpowiedź była tak przytłaczająco entuzjastyczna, że Merenda zgodził się to zrobić. Obecnie odnoszący sukcesy Luke Merenda ostatnio pojawił się w serialu telewizyjnym Edera z 1992 roku, w którym zagrał Susanna Baker, grająca tłumaczkę w scenie z Merendą w filmie Hostel, część druga. Więc rzeczywiście widzisz, to jest takie, można powiedzieć, perpetuum mobile, że zaczęło się i jak najbardziej. A skoro Quentin Tarantino był w stanie wskrzesić karierę na przykład Johna Travolty,
sprawił, że on powrócił, czy chociażby w latach późniejszych, jeszcze chociażby w filmie Jackie Brown przecież pojawiła się Pam Grier, której też kariera podupadała, a to co zrobił Quentin, to wyciągnął ją za uszy. To on dał nam tak naprawdę Samuela Lee Jacksona, którego w tym momencie już znamy i nie wyobrażamy sobie rzeczy bez niego. No oczywiście, że tak. Ale, pewnie, że jest ale Eli Roth stwierdził, no jak nie będzie kontrowersji przy okazji tego filmu, no to nie będzie dobrze. Ludzie muszą gadać. Pamiętaj, Madonna to już w latach 80. powiedziała, że nieważne co o tobie mówią, byle mówili i nazwiska nie przekręcili. Mimo że Madonna tak naprawdę nazwiska nie używa, no ale wiesz o co mi chodzi. W każdym razie Eli Roth chciał nakręcić sceny w domu publicznym, który odwiedzają Stewart i Todd w prawdziwym domu publicznym w Pradze i ostatecznie zdecydował się, to nie jest żadna reklama, niestety mi za to nie zapłacili, zdecydował się na Big Sister. Słynął on z tego, że oferował klientom miłość bez opłat, ale normalnie to by obejmowało różnego rodzaju usługi, tutaj są wymienione, pozwól, że nie powiem, bo algorytm nie pozwoli, ale jeden był warunek. Mężczyźni będą nosili kondomy i zgadzali się na transmisję na żywo z internetu swoich czynności, które oglądają płacący abonamenci. Ogarniasz to? Proszę bardzo. W swoim komentarzu na DVD Roth zasugerował fanom filmu Hostel, aby zasubskrybowali stronę internetową Big Sister i oglądali filmy. Niestety dom publiczny zamknięto w 2010, a strona internetowa nie jest już aktywna, ale kilka filmów z tego miejsca jest łatwo dostępnych w sieci za darmo. I tutaj padają tytuły. Niestety bardzo mi przykro, jeżeli chcesz, to musisz sobie to wszystko sprawdzić, zobaczyć jak to może wyglądać, mimo że jak już mówiłem wcześniej, od kilku lat ten przybytek nie istnieje. Mówiłem również, że wtedy na Słowacji, w Czechach Eli Roth kręcił 2 filmy. Tak, jak najbardziej, bo Quentin Tarantino to był ten okres, kiedy on kręcił wraz z Roberto Rodriguezem, kręcili Grinch House, tak? Jeden kręcił Planet Terror, drugi Death Proof, no i potrzebne były wymyślone zwiastuny. Akurat tak się składa, że Eli Roth do tego filmu nakręcił zwiastun wymyślony, nieistniejącego filmu do produkcji pod tytułem Święto Dziękczynienia. I zrobił to akurat w trakcie jednego dnia wolnego podczas do kręcenia tegoż filmu i pojawia się tam ciało Jaya Hernandeza. Stwierdzono pewnie, że tak, no skoro mamy już aktora, jest ucharakteryzowany, jest w pewien sposób gotowy, no to czemu nie? Zrobimy to, upieczemy 2 pieczenie przy jednym ogniu i udało się jak najbardziej i tak to rzeczywiście zrobiono. Film odniósł również sukces, jak już mówiłem wcześniej, budżet $10 milionów, zarobek $36 milionów w kinach. To, co się działo później, to w tym momencie nie ma żadnych informacji na ten temat. Nie tak wielki sukces jak jedynka, ale rzeczywiście mimo wszystko to się prawie 4 razy tyle, więc rzeczywiście to jest dosyć fajny pieniążek. No, ale jak już mówiłem wcześniej, no co tu, nie będę się przecież powtarzał. Wiadomo, kasa robi kasę, więc przypomnę ja również, że tutaj są 2 filmy, jak widzisz, opakowania na DVD. Jedno to jest wersja unseen, czyli jest całkowicie nieocenzurowana, jest rzeczywiście poważna, druga to jest inna, a w sumie na obu jest Quentin Tarantino Presents. Jak chcesz je kupić, to w opisie, a także w przypiętym komentarzu jest link do tegoż, możesz to dokonać. Słuchaj, rewelacyjny prezent pod choinkę dla twojego faceta albo dla twojej dziewczyny, w zależności od tego, komu kupujesz. W każdym razie stwierdzono, ok, kręcimy 3. część, a skoro 3. część, no to powrócić musi Eli Roth. I Quentin Tarantino? Nie musi ani jeden, ani drugi. Dlaczego nie powrócił ani Quentin, ani Eli? Eli Roth stwierdził, że tak, jak najbardziej, taka jest jego filozofia, że żadna seria filmowa nie powinna mieć więcej niż 2 części, więc najprawdopodobniej tutaj napisane zmarnował okazję. No nie zmarnował, bo rzeczywiście 3 nie powala, ale pozostał cały czas jako producent, no bo wiadomo, że kasa musi się oczywiście zgadzać. 3. część filmu Hostel, pierwsza, no jak do tej pory jedyna, która nie była wyświetlana w kinach, tylko rzeczywiście jakieś tam płyty DVD, Blu-ray i tak dalej. Oczywiście w tym momencie video on demand, czyli Netflixy, Amazon Prime Video i tak dalej. Oczywiście to się musiało się pojawić. Reżyserem został facet, tak naprawdę, no co tu dużo mówić, który był przy pierwszych 2 filmach pracował jako producent, więc no teoretycznie wiedział o co chodzi, teoretycznie ogarniał wszystko, ale teoretycznie nie oznacza praktycznie, więc rzeczywiście tak to
tak to jakoś wyszło, tak próbuję tutaj znaleźć nazwisko Gentlemana, no ale oczywiście w tym momencie gdzieś mi tutaj umknęło, no ale to zaraz rzeczywiście przyjdzie, zaraz znajdę, zaraz będę miał. Proszę bardzo, Scott Spiegel. Doświadczenia niewiele, bo krótkometrażówki tylko i wyłącznie, no ale może być, mogło się udać. Miało być rzeczywiście ciekawie. Film zmienia koncept, troszeczkę inaczej podchodzą do tematu. Już nie był kręcony w Czechach, na Słowacji. W tym momencie stwierdzono, ok, akcję przeniesiemy do Las Vegas, więc nakręcimy Las Vegas w Detroit, pewnie, że tak. Zdjęcia wnętrza kasyna zostały nakręcone w Greektown Casino w Detroit w stanie Michigan, co widać po logo Greektown wyświetlanym na ekranach telewizorów podczas sekwencji w kasynie. Detroit Greektown Casino jest jedynym kasynem należącym do Indian amerykańskich i zarządzanym przez nich, znajdującym się w sercu dużej zaludnionej metropolii w Ameryce Północnej, a dodatkowo zewnętrzna część pozornie opuszczonego wieżowca, w którym dochodzi do zabójstw, to dworzec kolejowy w Detroit. A że rzeczywiście Detroit, no to niekoniecznie jest w tym momencie jak najbardziej popularna miejscowość. No, kasy tam rzeczywiście brakuje i to od wielu lat, chociażby dlatego tam był umieszczony Robocop, a przynajmniej akcja tegoż filmu. No to wiadomo jak jest, ale co trzeba oddać, to twórcy mieli dużo ciekawych pomysłów. Niestety nie wszystko się udało zrobić, bo film miał budżetu $6 milionów. Jak już mówiłem wcześniej, to nie była produkcja kinowa, więc no nie wiem ile zarobił. Jeżeli masz takie informacje, to daj mi znać. Aczkolwiek domyślam się, że nie najgorzej, o tym będzie oczywiście za chwilę, ale do filmu miało być dołączonych wiele narzędzi marketingowych, w tym kody QR, czy QR jak to woli, które po zeskanowaniu miałyby zapewnić ekskluzywną treść. No kody oczywiście są w tym momencie bardzo popularne, więc biorąc pod uwagę, że film był robiony w 2011, czyli 13 lat w momencie kręcenia tej recenzji, tegoż materiału, no to rzeczywiście długo naprawdę przed rozpowszechnianiem się kodów kreskowych, można zobaczyć jeden z tych kodów, godzina 9:26 sekund. Ze względu jednak na odbiór filmu przez widownię testową, kampania marketingowa została przerwana, a jeśli zeskanujesz kod teraz, wynik pojawi się po prostu jako lewy górny B. I to wszystko. No biorąc pod uwagę, że to mogło wypalić, to mogłoby rzeczywiście wyglądać super świetnie, ale mogło, no wiesz, mogło. Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem, gdybyśmy grali dobrze w obronie, to byśmy może nie przegrali ze Szkocją i tak dalej, można byłoby rzeczywiście gdybać. W każdym razie, póki co, trzecia część jest tą ostatnią. Tutaj się rzeczywiście nic nie wydarzyło, ale no właśnie, póki co, ponieważ Eli Roth, jako oczywiście producent i posiadacz praw autorskich do Hostelu, będzie kręcił oryginał. Tak, no co ja gadam, jaki oryginał? Oryginał już nakręcony. Będzie kręcił oryginalny scenariusz. Teoretycznie do serialu. Co zaskakujące, bardzo znany aktor, czyli Paul Giamatti, aktor oscarowy, aktor rzeczywiście wybitny, chociaż to naprawdę w swoim, powinien powiedzieć, CV ma też różnego rodzaju niekoniecznie najlepsze filmy, aczkolwiek zgodził się i wystąpi w serialu pod tytułem Hostel. I oczywiście Hostel, serial będzie na podstawie filmu o tym samym tytule, który opowiada o amerykańskich turystach zwabionych z Barcelony na Słowację przez złowrogą grupę, która porywa ich dla bogatych klientów, aby w ramach rozrywki ich torturować. No więc rzeczywiście ta sama jest zasadność. Niestety nie wiadomo, jaka platforma to przyjmie, kiedy to będzie kręcone. Akurat mam tutaj otwartą stronę IMDb, nie ma niestety tutaj nic. Jako reżyser i scenarzysta, a także producent oczywiście jest umieszczony Eli Roth. Domyślam się, że pewnie nakręci kilka odcinków. Kiedy to będzie? Ciężko powiedzieć, bo tak na przykład patrząc na jego stronę, no to dosyć zapracowana jest to bestia, bo oprócz tego, że w tym momencie jako scenarzysta tak, działa na 3 fronty, bo jest to Święto Dziękczynienia 2, czyli w tym momencie jest w fazie rozwoju. Hostel jest już preprodukcja, więc tutaj coraz więcej rzeczy się powinno pojawić, ale też jest postprodukcja filmu Lake Mead. Oczywiście tutaj pracował tylko i wyłącznie jako scenarzysta. Tutaj reżyserowała Jessica Chandler i jest to, jak się można łatwo domyśleć, horror. Więc rzeczywiście obstawiam, że skoro mamy końcówkę 2024 roku, gdzieś w 2025 powinno się rzeczywiście coś pojawić, coś na rzeczy. No, biorąc pod uwagę, że już Paul Giamatti jest dołączony, jak tylko będą jakieś informacje, to wrzucę, ale jestem Tobie jeszcze winien informacje na temat tego, czy i jakie dałbym oceny tymże filmom.
Niewielka seria, bo zaledwie 3 produkcje. W każdym razie od najgorszej. Zacznę od najgorszej. Najgorsza według mnie jest 3. część i jest to jedyna produkcja, której nie polecam. Co to oznacza? Proste, w skali 1-10. 1-5 to są produkcje, które odradzam, 6-10 polecam. Ten film ma ocenę słabszą niż 5-0, więc zdecydowanie odradzam. Drugi film, i ten już jak najbardziej mogę Tobie polecić, to jest Hostel, część 1. Tak, zgadza się. I według mnie najlepszą częścią tejże trylogii jest druga część filmu Hostel, bo rzeczywiście akurat bardziej mi się podoba niż 1. Ja nie jestem ogólnie wielkim zwolennikiem tego podgatunku, tych typów filmów, ale sytuacja jest taka, że lubię, jak się twórcy bawią konwencją, lubię, jak puszczają do nas oczko, a rzeczywiście w 2 tego było dużo więcej. Widać, że Elijah Roth czuł się już swobodnie, mógł robić to, co chciał. Przy 1, ok, super, była fajna, była dobra, a przede wszystkim była kasowa, więc mam za sobą studio, więc mogę spokojnie robić to, co chcę. Dlatego uważam, że 2 jest najlepsza, potem 1, 3 się nie nadaje do niczego, o niej po prostu zapominamy, nie mówimy, bo rzeczywiście nie ma potrzeby i to wszystko. Ale oczywiście, że jest zawsze ale, bo zawsze musi być jakieś ale, pewnie, że tak. Tutaj na tej liście jest więcej materiałów typu jak powstawał dany film. Obejrzyj, bo warto.